Cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony adeptom, a w zasadzie ich rozwojowi, a także jaką ci zawodnicy potem mogą stanowić siłę w naszym zespole seniorskim, jadąc właśnie na pozycjach juniorskich. Zacznijmy od tego, że dzisiaj oczywiście rozgrywki Ligi Adeptów. W boksie po bandzie mamy terminarz, kiedy nasze zawody będą odjeżdżane, kiedy nasi adepci pojadą. I słuchajcie, posłużymy się tutaj kilkoma przykładami, posłużę się i swoim przykładem, ale także przykładami menadżerów, nie ukrywam, których też podpatruję, w jaki sposób rozwijają zawodników. Zacznijmy od Arise Speeda, Speedway Hojny Łódź. Myślę, że tutaj to jest akurat menadżer, który słynie z rozwoju adeptów. Skoncentrujmy się na przykład na zawodniku Benjamin Basso, który w lidze pierwszej ma średnią powyżej 1,5 i możemy sobie zobaczyć, jaką ten zawodnik robi różnicę. Przykład. W meczu pierwszej ligi Arbomaniacy Speedway Hojny Łódź drużyna Arise Speeda wygrywa na wyjeździe. Nie da się ukryć, że Benjamin Basso, robiąc 9+1 jako junior, oraz Tim Sorensen, który robi 6 punktów, czyli w sumie 15+1, ci zawodnicy, czyli juniorzy, na pewno zrobili sporą różnicę w wyniku i między innymi przyczynili się do wygranej Speedway Hojny Łódź na wyjeździe. Oczywiście Felix Rykier z drużyny Arbomaniaków też zasługuje na szczególną uwagę, zwłaszcza że zdobywał trójki w biegach z seniorami. Kolejnym, myślę, niezłym przykładem będzie Gustaw Dudek czy Ryan Sullivan. To są akurat moi wychowankowie, którzy też we wczorajszym meczu zrobili dość sporą różnicę, w sumie zdobywając 13 punktów plus 3 bonusy i też niewątpliwie przyczynili się do wygranej. Kolejnego menadżera, którego proponuję podpatrywać, to Magdar Lublin. Magdar również słynie z tego, że potrafi szkolić bardzo dobrze swoich adeptów, a później juniorów. Jacek Karacintew, tak? 21-latek junior, który też ma średnią powyżej 1,5 w pierwszej lidze, a to jest naprawdę spory wyczyn. No i teraz słuchajcie, przejdźmy sobie i zobaczmy tak na dobrą sprawę, jaka jest magia rozwoju takich właśnie adeptów. Zwróćcie, szanowni państwo, uwagę na to, że oni jeżdżą praktycznie od 10 roku życia w zawodach ligowych, czyli właśnie w lidze adeptów. Zapewne jeżdżą w turniejach par, zapewne również jeżdżą w IPS-ach. Dzięki temu ci zawodnicy mogą się szybko rozwijać, a mianowicie zdobywać doświadczenie. Oczywiście ma też znaczenie, aby ci zawodnicy, aby ich rozwój na treningach ogólnorozwojowych czy treningach na torze były powyżej 0,3. To ma bardzo duże znaczenie w tempie i w szybkości rozwoju. No i zobaczmy sobie na Benjamina Basso. Kolejny przykład zawodnika, który od 10 roku życia regularnie jeździł właśnie w lidze adeptów. Podejrzewam, że także w parach, co zresztą świadczą tutaj rekordy torów, no i w zawodach IPS. Warto też zwrócić uwagę przy doborze właściwego kandydata, zanim zatrudnimy go na stałe w naszym klubie, jakie są wartości waleczności i koncentracji. Oczywiście im wyższa suma tych dwóch parametrów, tym lepiej. No i na samym końcu profesjonalizm, przywództwo, presja, agresja i lojalność to też parametry, na które należy zwrócić uwagę. Dlatego słuchajcie, polecam, zachęcam, podpatrujcie najlepszych menadżerów. Dzięki temu również będziecie mogli w taki sposób rozwijać swoich zawodników i oprócz tego, że na przykład wchodzimy na listę transferową i dokonujemy zakupu doświadczonych seniorów, to proszę pamiętajcie o tym, aby nie zapominać o rozwoju adeptów, którzy potem jako juniorzy mogą stanowić o sile w naszym zespole i robić różnicę w meczach. To tyle na dzisiaj. Dzięki, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!